top 3 narzędzi, które tutaj najczęściej się sprawdzają. Chcemy zrobić dla Was taki materiał o tym, co najczęściej używamy w naszym warsztacie i które chętnie byśmy kupili ponownie, albo byłyby po prostu takim pierwszym wyborem, gdybyśmy mieli jeszcze raz kupować. To jest w sumie dość nieoczywiste, bo sam kiedyś szukałem materiałów, które by mi pomogły wybrać czy to jakieś szlifierki, czy to jakieś inne narzędzia. I nie zawsze te filmy są pomocne, w sensie opisują specyfikę tych narzędzi, dane techniczne, jaka tarcza, jakie papiery i tak dalej. Takie różne rzeczy, które technicznie są ważne oczywiście, natomiast nie mówią o takich aspektach, które po prostu finalnie pozwalają wybrać to konkretne narzędzie, tak? No i może w tym filmie się uda, a może nie. No i od razu ważna rzecz, to jest taki wybór całkowicie subiektywny. Oczywiście wszystko jest subiektywne, wiadomo, ale no, to nie chodzi o to, że to jest sponsorowane przez Festula czy przez jakieś tam firmy. Po prostu to są narzędzia, które faktycznie uważam, że coś zmieniają w tej pracy. Filmik będzie o top 3, tak? Top 3 narzędziach. Jak widzicie, są 2 narzędzia. Do trzeciego dojdziemy na sam koniec. Będziemy musieli przejść do niego kawałeczek dalej. Pierwsza rzecz, no 2 szlifierki w top 3. No trochę to jest dziwne. Można powiedzieć, że w sumie no, ta szlifuje, ta też szlifuje. Właściwie no, bez sensu, tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest moja subiektywna opinia i każdy będzie miał jakąś tam inną. Natomiast ja widzę wyraźne różnice, tak? Tak jak nie chciałbym mieć tylko tej szlifierki i z różnych przyczyn, dlatego że jest ciężka, że jest mniej wygodna, że nie nadaje się do małych elementów, nie nadaje się do krawędzi, nie nadaje się do wielu rzeczy. Tak, na przykład ta też nie spełnia w 100% różnych oczekiwań. Na przykład nie jestem w stanie dużej płaszczyzny blatu ładnie wyszlifować, łatwiej nią porobić jakieś dołki czy różne takie niedociągnięcia. Mimo że ten skok jest mniejszy i teoretycznie powinna być bardziej dokładna. I dlatego właśnie te 2 szlifierki są u mnie w top 3, ponieważ szlifowanie no to jest taka najnudniejsza i najbardziej monotonna czynność, jaką tutaj można robić, a ja chcę sobie ją jak najszybciej wykonać, jak najbardziej efektywnie, nie to, że efektownie, nie chodzi o tańczenie na głowie. Te narzędzia po prostu to umożliwiają i nie są to narzędzia, które są teraz bardzo niedostępne. To nie są jakieś maszyny typu, nie wiem, hammer, który musicie wstawić do jakiegoś nie wiadomo jak dużego warsztatu, czy zastanawiać się po prostu, jakie tam umieścicie. To są rzeczy, które macie pod ręką i tak naprawdę jesteście w stanie dzięki nim wykonać sporą część pracy, sporą część zleceń, czy to amatorskich, czy zawodowych. Chyba bym postawił na pierwszym miejscu Rotexa, na drugim ETS-a. Po pierwsze, dlatego, że Rotex jest troszeczkę bardziej wszechstronny. Posiada te 2 tryby, tak? Czyli tryb taki wymuszony, obrotowy, gdzie on po prostu umożliwia nam no bardzo zgrubne, ale też szybkie szlifowanie powierzchni. Więc jeżeli chcecie zedrzeć stary lakier albo chcecie zedrzeć jakieś tam warstwy, powierzchnie, to możecie tutaj szybko to zrobić. Natomiast jeżeli chcecie już później przejść do detali i wykończyć to wszystko, no to ten Rotex będzie miał z tym spory problem, tak? Te sprężynki, ta jakość wykończenia będzie już taka, moim zdaniem, dużo gorsza niż po ETS-ie. Druga rzecz, no to waga tego urządzenia. To jest w porównaniu do tego, jest to przepaść, tak? Więc jeżeli miałbym pracować tylko tym jednym, no to tutaj już widzę spory problem. Kolejna ważna rzecz dla mnie to to, że możemy tym Rotexem szlifować spore powierzchnie. Na przykład jeżeli robicie blat do, nie wiem, do jadalni, tak? To możecie, oczywiście jak ktoś ma szlifierkę szerokotaśmową, no to pewnie lepiej jej użyć, ale jeżeli macie Rotexa, jesteście w stanie tą powierzchnię bardzo dobrze wyprowadzić i możecie tutaj zastosować taki taki dysk, który jest dyskiem twardym, padem twardym, niebieski. I to jest właściwie obowiązkowa rzecz, którą powinniście kupić razem z Rotexem. Właściwie nie wyobrażam sobie pracy na tym zielonym, czyli standardowym, miękkim padzie, więc to już jest pierwsza rzecz, która umożliwia Wam bardzo
przyspieszenie swojej pracy, tak? Tym będziecie szlifować dokładnie i fajnie, ale no, tym zrobicie to dużo szybciej i sprawniej. W momencie, gdy my kupowaliśmy Rotexa, to też na rynku nie było zbyt wiele alternatyw. Bosch robi podobne narzędzie, więc można teoretycznie sobie coś tutaj spróbować poprzebierać, powybierać. Natomiast no, jeżeli ktoś już jest w jakimś tam systemie, no to pewnie to będzie pierwszy wybór. Te dwa narzędzia idealnie się uzupełniają. Mając je oba, jesteście w stanie tak naprawdę świetnie sobie poradzić nawet z dużymi blatami, z dużymi stołami, zarówno z drewna, jak i z żywicy. Ostatnio właśnie taki blat robiliśmy, będzie z tego jakiś taki większy materiał na kanale. Są też jakieś shorty, więc może coś tutaj podlinkuję. Natomiast no, stół miał 3,5 metra, jeszcze stoi. I dało się tymi narzędziami fajnie go wyszlifować. Więc teraz tak, Rotex, no to jest po prostu taki wół do ciężkiej roboty i on fajnie szlifuje duże powierzchnie, można tym sobie fajnie działać. Jak chcemy, przełączamy sobie tryby, prawda? Możemy tryb bardziej dokładny włączyć, bez tego wymuszonego obracania tym talerzem szlifierskim i powiedzmy, że to będzie bardziej dokładne, natomiast no nie do tego to narzędzie moim zdaniem służy. Ja tego trybu praktycznie nie używam. Natomiast wtedy mamy tą szlifierkę, która jest tak naprawdę idealna, bo jest idealnie wyważona i możemy szlifować zarówno krawędzie, jak i powierzchnie większe, mniejsze, tak naprawdę dowolne. Możemy też oczywiście zmienić te dyski na twarde bądź miękkie. To jest szlifierka, którą później wykończycie praktycznie każdą powierzchnię, tak? Możecie zrobić tutaj szlifowanie na lustro, też również tym, a nawet jeżeli się uprzecie, możecie tym rozprowadzić wosk i jakieś wykończenie na blacie. Więc idealna sprawa, zmniejszycie sobie obroty po prostu i też macie narzędzie, które wam to rozprowadzi. Dobrze, żeby nie przedłużać, to chyba przejdziemy do trzeciego narzędzia, czyli do Capexa i tutaj zdania są podzielone. To wiem, że zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że to w ogóle jest niewarte swojej ceny i nie ma sensu, jest za duże albo no, dużo różnych opinii tutaj było w internecie na temat tego narzędzia. Natomiast jeśli chodzi o dokładność, przynajmniej u nas, tak? Jeśli chodzi o dokładność i o to, że tak naprawdę to narzędzie stoi w jednym miejscu, w sensie my go nie zabieramy gdzieś nie wiadomo gdzie, tak? Nie przenosimy go i nie zmieniamy jego położenia i w połączeniu z jakimś tam większym blatem, bo tutaj sobie dorobiliśmy takie blaty robocze, które po prostu fajnie nam się sprawdzają do przycinania różnych elementów, no jako taka jedna duża konstrukcja, no to w połączeniu z dokładnością tego narzędzia, z tym jak ono pracuje, z tym jaką ma regulację obrotów, z tym jaką ma dokładność, jeśli chodzi o laser, który tam jest, każdy element tego narzędzia jest tutaj naprawdę dobrze pomyślany. Nawet sama kalibracja tego narzędzia jest banalnie prosta, tak? W sensie już kilka ukośnic gdzieś tam się pojawiło. Niektóre były no, mocno niemarkowe, ale widać było, że tutaj faktycznie ta różnica, jeśli chodzi o taką prostą obsługę, czyli na przykład przewozicie to narzędzie i wam się w transporcie coś rozjedzie, no to jest szansa tutaj to dość szybko poprawić. Korzystamy z tego narzędzia częściej niż mogłoby się wydawać, nie tylko do obróbki czy przycinania drewna, ale też do takich konstrukcji aluminiowych, do przycinania profili, do przycinania plexi, do przycinania mlecznych osłon do LEDów. Oczywiście te narzędzia nie są najtańsze i faktycznie ta kwota, ta cena jest bardzo wysoka. My to narzędzie używamy praktycznie cały czas i ono u nas jest bardzo wszechstronne, więc tak naprawdę używamy go częściej niż wcześniej zakładaliśmy tak naprawdę. Być może nawet nie zawsze jest konieczne używanie takiego narzędzia i można by jakieś listewki czy jakieś elementy przyciąć czymś innym także. Natomiast jeżeli miałbym wybierać jedną właśnie ukośnicę i bym się na nią jakoś długo tam nastawiał, no to zdecydowanie szedłbym w kierunku dokładnie tego narzędzia,
bo ono nam wielokrotnie pozwoliło zrobić pewne elementy, pewną pracę bardzo dokładnie, zaoszczędzić czasu i tak naprawdę podnieść troszeczkę jakość tej pracy. Miało być top 3 i wszystkie te narzędzia, które się pojawiły, to były takie narzędzia, które byśmy kupili jeszcze raz. I jak się Rotex zepsuje, to kupimy go jeszcze raz, tak? Bo na razie nie widzimy alternatywy. No i jest jeszcze bonus, tak? Jest top 3 i taki bonus. Bonusem jest narzędzie troszeczkę mniejsze, prostsze, ale to jest też narzędzie, które byśmy kupili jeszcze raz. No i teraz można się zastanowić, czemu w porównaniu z tamtymi narzędziami pojawia się coś takiego. No, z prostej przyczyny. Po prostu to też jest używane praktycznie na co dzień. Działa, funkcjonuje. Jest właściwie idealne do użytku jako nóż i jako taki multitool właściwie, prawie że. Chociaż multitool to za duże słowo, bo tak naprawdę ma tylko ze 2 albo 3 funkcje. Natomiast mamy tutaj nóż i taki wkrętak. I to tak naprawdę wystarczy do tego, żeby jedną ręką ten nóż wydobyć, jedną ręką coś przykręcić, wyciągnąć z kieszeni, schować. Jeżeli nie mamy dostępu do jakichś innych narzędzi, to tak naprawdę nam pomoże wykonać wiele rzeczy. I to jest narzędzie, które myślę, że też byśmy zawsze chcieli mieć w warsztacie gdzieś tam pod ręką. Chyba jeszcze jeden taki film się przyda z narzędziami, których byśmy drugi raz na pewno nie kupili. I nawet już mam kilka w głowie. Prośba o subskrypcję, prośba o lajki. No a to już muszę oddać, bo no właśnie, no takie to jest narzędzie. To do zobaczenia.